A dzisiaj będzie filmik totalnie coś innego, niezwiązanego z podróżami, a zaraz zobaczycie, o co chodzi. Dzisiaj zajmujemy się takim tematem. To nie jest do szybkich jazd wyścigowych, tylko to cudeńko będzie pracowało na tym obiekcie. Jak widzimy, dość spore miejsca i zajmie się trawką. Tu mamy pana z firmy Robo Garden i montuje tutaj. Co to za sprzęt będzie? Luba 2 3000. I zaraz będziemy cały proces tej uruchamiania. Na razie poskręcamy, pomontujemy. Później będziemy jeździć. Będziemy mapować. Na tym obiekcie samo to będzie pracować. Tak. Tutaj bliższe informacje, jaka cena, jaki serwis, koszty montażu, to już tutaj kontaktować się z tym panem. Pod numerem telefonu jaki? 792 87 29 20. Pan, jak tutaj wiadomo, przyjeżdża na miejsce, pokazuje, objaśnia. Montuję, instaluję. 3 sprzęty, chyba że ktoś jest bardziej zaawansowany, może przywieźć więcej. Tu jest coś takiego. To jest Orion X7? Tak. Sunseeker. Tak jak tu pisze. Sunseeker. Robot z napędem na 3 koła. Trzecie koło jest obrotowe, ruchome, napędowe. Ta sama technologia RTK co Luba. Robot również przewidziany do trudnych terenów. 2 tarcze koszące 50 cm. Ile nożyków ma ten? 4 nożyki na tarczę. 4 nożyki. Ten również ma 4 nożyki. Proszę, Ten tutaj ma 4. właściciel tego sprzętu zdecydował się na ten sprzęt. Ten ma 4 nożyki. Tak? A to Roboty- jest nowa Luba 2, a z tego roku. Tomek, podnieś, zobaczymy, jak wyglądają te nożyki. Proszę, tu jest 4 nożyki. A tam, na tamtym Również 4. Również też jest 4. aby na tym nowym jest 6. Tu, aha, bo tu jest następny. Czyli tu mamy 2 luby, jedna nowsza. Ta jest z tamtego roku. Tak, i jedna ma 2 lata gwarancji, druga ma 3. I tu jest 4, a tam jest 6 nożyków, tak? Na każdym tym. Obydwa roboty wykorzystują do pracy RTK, czyli satelity. Dodatkowo wspomagają się czujnikami ultradźwiękowymi, tymi tutaj, i kamerą, która wspomaga pracę, gdy sygnał RTK jest słaby, to wtedy przychodzi na pracę na kamerze. No. Czyli taki czujnik, co wyczuwa coś, powiedzmy, jakieś odbicie jakiejś Obiektu. przeszkody? Tak? Aha. I wtedy I po wtedy w prostu zależności od ustawień, jakie tam ustawimy, on zwalnia lub zwalnia, albo Hamuje. dotyka mocniej tej przeszkody i wycofuje się, tak? A jeszcze dodatkowym zabezpieczeniem w tych lubach mamy to, że jest dodatkowo zderzak, który jednak mimo wszystko, gdyby te kamery zawiodły, czy były brudne, czy coś, no to wtedy jak uderzy tym zderzakiem, no to się wycofuje. Aha. Także no zabezpieczeń mamy sporo, bo mamy tak i ultradźwięki, i wizję, i zderzak. Okej. I Okay. Poszli tylko do przodu, tak? Tak. Tylko do przodu. Tak. Czyli tu u góry kamerka. Tutaj te czujniczki. 2 kamery. A 2, no. Czyli może kosić 24 na dobę, tak? Tak. No. Fajne są tutaj te koła. Ja tu widzę coś takiego pierwszy raz. Dla mnie to jest bajer. Zobacz, jaki skręt byłby lepszy w samochodzie, gdybyśmy mieli taki. No. No już były takie, widziałem, do parkowania na boki i to były takie koła skrętne. No. Czyli tak, do 3000 metrów sześciennych, tak? Tutaj może 3000 metrów kwadratowych. 1000 metrów kwadratowych. Kasza taki robot. Obkasza, sam sobie. Mapowanie do 20, tak? Miejsc. To już jest jeden z największych takich chyba robotów, prawda? To jest taka, można powiedzieć, średnia półka, bo są jeszcze roboty, które koszą bardzo Do duże. 5000? Ten model jest również na 10 000 metrów. Aha. Wiesz, tylko O tu kurczę. jest wtedy tak, no inny akumulator i mapa jest. Ale ten sam? Tak. No. Tylko oprogramowanie. Myślałem, że większy akumulator. Nie. Gabarytowo jest to samo.
Tyle, że po prostu oprogramowanie pozwala zrobić większą mapę. A do takich terenów już hektarowych, no to już są roboty przemysłowe, które również są do sprowadzenia pod konkretnego klienta. Tylko to już wiadomo, cena jest zupełnie inna. Czyli różnica między lubą 2 a luba 3, tak? Dobrze mówię? Te luby? Czy... Tak. Czyli jest tutaj tylko gwarancji i to, że ma tu... Gwarancja, Sztuczną inteligencję. sztuczna inteligencja, mocniejsze silniki na silniki koszące są większej mocy, większa ilość nożyków, no to też jednak wymusiło to, że są mocniejsze silniki. Mhm. Czyli tak, to jest ten sprzęt, tu jest ten Który montujemy. zeszłoroczny, który montujemy, a tu jest to samo z wyglądu. Oprócz kolor jest tutaj to jest osłonka, tak? Tak, Ta czarna, a tu jest taka, o. no tak żeby się czymś odróżniało, więc zrobili kolor inny. No i tak poza tym. Stasiu, ojej. A się na podtoczu. A tu jeździ już non stop co jakiś czas. Czyli tutaj stacja dokująca, antena. Teraz stację idziemy zamontować. Nie idziemy. Dobra, to za chwilę włożymy do stacji. Będzie stał? Czyli chyba najprostsza robota jaka może być, montaż stacji dokującej. Chyba nie ma nic prostszego, Można tylko tak powiedzieć. podłączamy tylko pod prąd i tyle. I teraz jak podłączymy stację dokującą, co dalej? Jaki dalszy proces będzie? Ja wszystko pokażę tu po kolei etapami, ale tak pokrótce teraz tutaj. Teraz robot się będzie ładował w stacji. Gdy osiągnie odpowiedni poziom naładowania, przystąpimy do robienia aktualizacji, żeby robota zaktualizować. Po zaktualizowaniu robota on prawdopodobnie się będzie dalej naładował, a my zajmiemy się montażem stacji RTK. No, czyli po prostu wszyscy wiecie o co chodzi, nie? Kotwiczenie stacji dokującej. Zaraz będziemy pokazywać następny etap. Hello. Migają światła boczne, znaczy, że robot się ładuje. Ja zaraz przyniosę inny klucz do kręcenia tego i będzie. Proces ładowania. I co, jak naładuje się to od razu odjazd. Teraz tak, tamten robocik jest trójkołowy, a ta luba jest czterokołowa. Tak dla kogoś, jakby ktoś chciał na przykład 3 albo 4 I koła. napęd jest na 3 koła, I napęd jest na 3, a tu jest tylko na 2. a tu jest na 4. A na 4? O, To tylne koło jest napędowe i skrętne również. Nie jest takie bezwiedne, tylko tam również silnik steruje skrętem tego tylnego koła. teraz idziemy, wrzucamy sprzęt, łączymy przez Bluetooth na ten. Pobieramy aplikację, tak? Znaczy aplikację za chwilę tutaj właściciel sobie podbierze na swój telefon. Ja na razie wrzucam na swoje konto, żeby go skonfigurować i zaktualizować, a później go odłączę ze swojego konta i właściciel go na swoje konto, które otworzy w Motion, wrzucił. A aplikacja się nazywa? Motion. O, aha, czyli tak jak tutaj jest na tym, tak? Tomek, to musisz sobie pobrać coś takiego. Następny etap, montujemy antenę, która będzie na szczycie domu. Ona tam znikomą ilość watów ciągnie. Zaraz zobaczymy parametry. Tu jest 2-3 waty, a tam na zasilaczu 24. 24 waty. Amper. 180 W stacja dokująca. Teraz to pójdzie tam u góry. Musi być to jak najwyżej, tak? Proszę. Jak najwyżej to musi być ta antena? Najbliżej czego? No jak najwyżej, żeby było tutaj. Tak, żeby była jak największa, żeby jak największą liczbę satelit widział. Wtedy będzie najlepsze pozycjonowanie z każdej części działki. Tym bardziej, że teren jest osłonięty drzewami, więc. A tu każdy satelita się liczy, więc Czyli jakby było umieszczone w takim złym miejscu, to co się będzie działo ze sprzętem? będzie słabe pozycjonowanie. Nie będzie chciał robot wyjechać, będzie gubił satelity. Czyli to jest mózg całego tutaj Tak. urządzenia. Tak, Krótko mówiąc, Antena służy do poprawek. Wysyła robotowi poprawki, żeby miał dokładności te 2 cm, bo bez anteny na samym cywilnym GPS-ie no to byłaby dokładność rzędu 1,5 metra. No to nas nie satysfakcjonuje zupełnie. Dlatego jest ta antena, która na częstotliwości radiowej 868 MHz, tak zwana LoRa,
wysyła poprawki do roboty. Czyli krótko zwięźle, dzwonimy tutaj do fachowca, przyjeżdża, montuje, wszystko będzie działać bez problemu. Nie ma się o co martwić. Czyli następny etap to już będzie tylko podłączenie i uruchomienie. Tak, i mapowanie. I mapowanie. Tworzenie stref, później tworzenie harmonogramu. Czyli przy tym sprzęcie 20 stref, tak? Tak, około 20 stref jest chyba dokładnie, O, już ale chyba tak. Ogrom. Dużo, to jest nie do wykorzystania tak Ogrom. naprawdę. Tu na tym terenie, jak widzimy, to ile będzie mapowań? Ile stref? Raz, dwa, trzy, cztery, góra 5. Czyli zobrazuję mniej więcej jak to wygląda powierzchnia tego terenu. Są różne tutaj ukształtowania. Tu jest jeszcze dodatkowo problem, bo jest staw. Pod drzewami będą szyszki. Są podjazdy, zjazdy. No więc teren jest taki zróżnicowany. I zobaczymy jak tutaj sobie poradzi ten sprzęt. Tu są akurat 3 sprzęty pokazane, 3 pudełka z różnymi. 2 są prawie że jednakowe. No i to co wcześniej żeśmy mówili. 3 inny trójkołowiec. Ale tutaj VW wskazał, że ten będzie najlepszy tutaj w tym rejonie. Bezawaryjny. A tutaj coś dla karawaningowców. Elegancki sprzęt przenośny. 230 przetworniczka, akumulator, USB jak widzimy wszystkie ma. Proszę, nawet na prąd stały jest. Latarka. Radyjko jest tu wmontowane? Nie, tutaj nie ma. Tu nie ma. Ile tu ma wat? O nie wiem. Nie wiadomo. Ale sporo, to naprawdę można. No sporo widać. rzeczy- Po ciężarze będzie wiadomo ile ma. No, jest tych baterii. 50 W obstawiam do 100. Ale może być. Antena potrzebuje gniazdka, żeby było. Teraz trzeba tam jakieś zasilanie zamontować. To nie jest takie hop-siup, żeby to zamontować. Już troszeczkę tu schodzi aplikacja, żeby to wszystko później zrobić. Wszystko pokażemy i uruchomimy. Zobaczymy jak to będzie. Czy nie wiedzie do stawu. To mnie interesuje. Aby sobie poradzić tutaj z szyszkami, które tutaj są w lasku, trzeba troszkę podnieść na kółkach. Będą omijane. Troszkę wyżej tu będzie w tym rejonie kosiło. No ale szkoda noże. Noże są wymienne. Kamieni nie ma. Ogrom tu będzie miało pracy. Włącz teraz pan dalej. No, mnie dzisiaj ze 2 razy popyściło. Ale jakiś delikatniejszy musiał być ten prąd, także może... Mryga na zielono, czyli już się spozycjonowała, znalazła satelitę. Jest gotowa do pracy antena, podłączona pod 230. Teraz proces aplikacji, aktualizacji internetowej, odpalanie, mapowanie i uruchomienie. No i zaczyna się najlepsze oczekiwanie, jest włączone teraz mapowanie. Będzie objazd na jeden teren, objazd w drugi teren. Na 3 sztuki tu będzie zmapowane, żeby ona tu wiedziała jak ma się poruszać. I później będą też wyłączenia zrobione, gdzie nie może się poruszać. Wszyscy ruszamy. Tak będzie zostawiał przy krawężnikach? Musimy zostawić te 2-3 cm luzu na pomyłkę RTK, bo jak go zmapujemy na styk, To będzie no później... to różnie odbierał. może być. To będzie słaby sygnał satelitarny czy coś i będzie zahaczał, będzie się rysował. Najdokładniejsze w tej kwestii są roboty kablowe niestety, których obecnie wszyscy przestali lubić, a do tej pory wszyscy lubili te roboty, a teraz już nie lubią. Te po żyłce, tak? Tak, dokładnie. To były najpewniejsze roboty. Tam za żyłkę nic nie miało prawa przejechać, chyba że była jakaś awaria. No to tak. To my tu
trochę jeszcze posiedzimy. No niestety, dlatego ja mówiłem, że to nie jest taka prosta sprawa popsiłów, jak się niektórym wydaje. Ja bym tu to unowocześnił, jakieś turbo zrobił, kurczę. Znaczy ten model nie, ale nowy model ma sztuczną inteligencję i on może zmapować sam, tylko że on zmapuje tu. No właśnie, On czyli rozróżni granica trawy bezpieczeństwa. I zrobi granicę bardzo taką zachowawczą, nie? Czyli tak właśnie wygląda proces mapowania. Weźmy tamten jednak. Trzeba przejechać wszystkie jak najbliżej przy rantach, cały teren, który ma być koszony. Tak, dokładnie. No i tak, jak zakończymy ten proces mapowania, to później proces, gdzie nie może wjechać. Tak, strefy wyłączone tak zwane i kanały dojazdowe, przejazdy między strefami. A później już koniec, tak? Koniec, tak. I Znaczy koniec. jeszcze harmonogram trzeba ustawić. Później już tylko opijanie całej imprezy, no. I jeszcze między tym trzeba zapłacić. Pomijmy ewentualnie. Tak wygląda tutaj sterowanie telefonem. Fajna rzecz. To jest XXI wiek. Technologia. Technologii. Antenka łapie tutaj z satelitami, kurde, przez telefon. Tu jest naprawdę Złapię tam na końcu. pięknie. Musimy tu zjechać, bo żeby tarcze nam nie zahaczyły później o... Nie zahaczę. Jak Bo ja będzie... jeżdżę i koszę kosiarką, wiem, że nie haczy. A ustawienie troszkę wyżej, troszkę niżej, to jak to odbywa się? To jest Nie, w aplikacji później jak się ustala... pneumatycznie tu jest, tak? Tak, tu jest silniki, które podnoszą automat koszący. No naprawdę, bajer jest niezemski, kurczę. Ja myślałem, że to gdzieś tak jak w kosiarce ustawiasz 3 poziomy ręcznie, nie? No, mi podnosisz do góry, no. A tu jest, ale silniczek w ogóle nie słychać, nic. Teraz nawet nie kosi na razie. Ale w ogóle nie słychać tego sprzętu. To on nie działa. Riko, siadaj na białego. Ja tu widzę przód ma na amortyzatorach. Ja cię kręcę. No, jak cię ładnie wyginają. Czyli to ładnie wybiera. Jak to ładnie wybiera. I to jest maksymalna prędkość. Nie, jest jeszcze szybciej, ale to szybciej tego nie okiełznamy. Jest turbo. Nie będzie dokładności wtedy. No fajnie. Chce ktoś się przejechać? No jestem ciekaw, ile by tu... To są inne testy, nie? Obciążeniowe testy. Niemowlaka by pociągu. No to rzeczywiście. No teraz możemy przyspieszyć. Jak ktoś ma dość sporo terenu, wszystko to zmapować, To już nie będzie zostawać gdzieś po boku. No. czasochłonne troszeczkę. Znaczy później mapę możemy edytować do woli. Jeśli gdzieś nam się coś nie spodoba, Poprawiamy ją, to tak? poprawiamy, tak. Jedziemy do miejsca, gdzie chcemy poprawić, wciskamy playa i tworzymy ten kawałek granicy na nowo. Ale stare mapowanie trzeba usunąć wtedy, tak? Nie. Nie trzeba? Poprawiamy to fragment. Aha. Kawałeczek, jaki chcemy. Dojedziesz tam do końca, rozejrzysz się tu i w nogi tam za rzekę. Proces skręcania jest nieziemski tutaj. No i teraz tak. Co innego. A wiemy teraz na jakiej wysokości jest? Czy to jest max, czy nisko, czy... Nie, teraz to jest taka przejazdowe, tam jest na... Później się ustawia te wysokości, jakie się chce, tak? Proszę? Później się ustawia te Tak. wysokości, jakie się chce. Tutaj tak nie zalecam, żebyście ustawiali na najniższym, No nie, wiadomo. bo tu te kretowiska, wszystko to będzie wam piaskowało ostrze, nie? Tak na równo z płotem, żeby było. Żeby wjechał? Nie, no żeby kosił, nie? Wystarczy już wtedy, no. I co tu jeszcze z takich rzeczy ciekawych tutaj do tego sprzętu? No co, koła. Tak. Ewentualnie co do ustawień, to już mamy wszystko, tak? Wszystko za pomocą telefonu, aplikacjach. Wszystko. Serwis ogólnie tutaj jest na chwilę obecną bezawaryjny sprzęt. Jest możliwość taka, że jeśli się coś dzieje, a właściciel nie wie, co się dzieje, to może serwisantowi udostępnić swoje logi do aplikacji i serwisant się loguje na te logi u siebie, gdzie by nie był
Czyli tak zwana jak przez laptop ktoś ma problemy, łączy się, wchodzi na laptop i robi... Sprawdza sobie, tak. co tam się dzieje na tym robocie, pod warunkiem, że robot ma połączenie z internetem. No właśnie, czyli musi być internet. Tak. To jest normalne i oczywiste w dzisiejszych czasach. Bez internetu ani rusz. Muszą być wyzbierane gałązki. Jak będzie kosić, Dokąd wyjeżdżamy? takich nie może być, bo to pościna te. Babcia jutro zbiera patyki wszystkie. Oj tu. Tam jakiś pinek mamy, tak? To bym go... Możemy go ominąć. Ominąłby ten pinek, bo... Tak. Możemy go ominąć i zostawić. Wiko? Tu Daniel będzie Lukasz. Tak. A jak temat z bramkami? Jak planujecie? Te bramki są na stałe? czy Tak. jak? Na stałe, tak? O, bo my tu w piłkę gramy co niedzielę. Także trzeba je jakoś zrobić tak, żeby To jako obkaszało. strefa wyłączona jest. Czyli ten modelek to jest Luba 2 Motion. Ile? 3000? 3000, tak. 3000. Taki sprzęcik tutaj jeździ. W miarę niedokładnie, gdzieś długa przestrzeń, nie? To sobie można na takie prędkości pojechać. Jak się chce dokładniej, no to jednak... To jest najszybsza prędkość. I co teraz do bramki, żeby ją wyłączyć? Tak. Teraz Strefę gdzie? zakazaną zrobimy. Żeby nie strzelił sprzęt w gola, to trzeba to ominąć, jak to się mówi, wymazać z wykaszania. Ale zapierdziela nawet. Jedno nagramy, jak to się robi. Wszystko przez aplikację. W aplikacji się wciska co? Wyłączenie? To znaczy? No, żeby to wyłączyć, tą bramkę, to co w aplikacji dajemy? Jest, tutaj jest coś takiego jak strefa wyłączona. Aha. Wciska się opcję strefa wyłączona. I wyłączamy każdą rzecz, co chcemy wyłączony. Korzeń, kamień, jakiś, ma bramkę, to wchodzimy, objeżdżamy Mamy sprzętem. miejsca, gdzie chcemy zacząć mapować. Start mapping a no-go zone. I robimy no go zone. I już inna prędkość. I logiczne, jak wyłączymy to z mapowania, to już tego tutaj nie będzie kosić w tym miejscu. Tak jak objedziemy. On by i tak sobie tą bramkę ominął, dzięki kamerze i dzięki zderzakowi, ale gdy ma tą strefę wyłączoną, to on już, Nie musi kombinować, tak? znaczy się, jak już tworzy sobie obraz koszenia danej strefy, to już bierze to pod uwagę. W momencie jak zamkniemy, jak linie się przetną, początkowa i końcowa, no to on już nam mówi, już dalej nic nie zrobimy. Mhm. Potwierdzamy. No-go zone mapping completed. Jo, completed, każdy rozumie I temat. teraz kolejna strefa. Każde drzewko objechać tutaj, wokół, wyłączania robić. To więc troszeczkę tu jest roboty z tym. Czym się wydaje? To z drzew. A, z brzoza płacze. No. Tu jeszcze 3 wyłączenia, a tu już będzie po całości szło. No więc korzenie muszą być wyautowane. Czyli co, jak teraz mapujemy wszystko, poobjeździmy, to co później? Harmonogram tworzymy. A co ile czasu ma to jeździć? Tak, co ile czasu, w jakiej strefie, z jaką wysokością noża. Ogólnie ustawienia do każdej strefy możemy sobie zrobić osobne. Mhm. I później tylko start i koniec. Tak. No i gotowe. I już więcej nic tu nie robimy. Sam sobie jedzie, sam się ładuje, sam się uruchamia. W deszcz sobie pracuje, w każdych strefach co innego. No i Możemy gitara. wyłączyć pracę w deszcz, możemy zostawić. To już zależy od nas jak chcemy. Robot jest przystosowany do tego, żeby pracować w deszcz. Jemu nie przeszkadza, bardziej chodzi o trawę. No właśnie. Czy jej to zaszkodzi, czy jej nie zaszkodzi. Start mapping
I te wszystko, o, korzenie już tam się usuwają. No i tak to wygląda tutaj ten sprzęcik. You've been there from the start, inside my corner.